Witajcie telewidzowie kolejnego dnia na Filipinach. My dzisiaj mamy w planach taki trekking dość długi, powiedziałbym. Spakowaliśmy się tak na 2 dni, bo zostawiliśmy nasze duże plecaki. Będziemy spać w jakiejś tam miejscowości po drodze. Dzisiaj też wcześniej wstaliśmy, 6:30 gdzieś, jest teraz 8:30. Jesteśmy jeszcze przed śniadaniem, ale patrzcie tutaj jakie widoki za mną. No ja mam nadzieję, że takie widoki będą dzisiaj cały dzień. Wczoraj go nie widziałem, ale zobaczcie jaki wodospad tam daleko. Właśnie się dowiedzieliśmy, że trasa, którą chcemy iść, jest niedostępna albo jest bardzo niebezpieczna z powodu tych wszystkich osuwisk. Podobno na tej trasie, którą my chcieliśmy zrobić, jest 52 osuwiska. No trochę dużo i też nigdy nie wiadomo, kiedy ta ziemia może zlecieć. Mówi, że wczoraj byli goście z nimi, też chcieli przejść, to mówi, że pojechali i wrócili, bo nie dało rady przejść tą drogą. W centrum informacyjnym jeszcze uzyskaliśmy troszeczkę informacji i patrzcie, chcieliśmy zobaczyć te tarasy ryżowe, a co się okazało, że wczoraj ziemia się osunęła po tych tarasach ryżowych tutaj ponoć, no i one są zepsute, no ale no nie mamy wyjścia, chyba jedziemy zobaczyć jak to wygląda. Pani mówi, że jest dość niebezpiecznie po tych wszystkich drogach, też nie dojedziemy tam do końca, dojedziemy tylko tu, później musimy przejść na pieszo. Dostaliśmy mapę. Tak, to przez ten huragan tutaj co pozniszczył trochę, jeszcze te deszcze, także no nic, ale jedziemy myślę, tak? Damy radę? No jedziemy. Damy. Musimy siąść, zjeść śniadanie i obmyśleć sobie plan, co dalej robić, bo te drogi naprawdę nie wyglądają ciekawie. I bierzemy sobie, oj tutaj słabo widać, ja biorę sobie wieprzowinę, Marika bierze sobie tamte warzywa z ryżem i jajkiem. No i siadamy, będziemy dyskusję prowadzić na temat dalszego transportu. Posiedzenie, meeting mamy. Proszę bardzo, jest tutaj mapa i będziemy to rozmyślać. Jest już moje danie, taka wieprzowina w sosie słono-słodkim, do tego ryż. I Marika też ma tylko ryż. Na razie czeka. Pani się śmieje tutaj. Marii dzisiaj bezmięsna. Dynia i fasolka w jakimś Ale sosie pyszne. białym. Kokosowy. O, tak chciałaś. Smacznego. No to. Domówiliśmy sobie jeszcze po takim jajku na ryż. O, już trochę zjedliśmy, ale jajko zawsze dobre do ryżu. Rozpływa się. Tak, o to najważniejsze. Płacimy za nasze śniadanie i zbieramy się. Troszkę obgadaliśmy plan, no jedyna opcja z tego, co teraz rozumiemy i gdy widzimy, to właśnie dojechać tutaj, nawet kawałek chyba niżej, nie wiem, o tutaj, bo ta droga już jest też zasypana, więc odtąd dotąd będziemy musieli się przejść dzisiaj. Za nasze śniadanie zapłaciliśmy 300 peso równo, to jest lekko ponad 18 zł, a teraz szukamy transportu do tej miejscowości. Mamy już nasz sprzęt, jesteśmy ugadani, płacimy 800 peso. Uwaga, 800 peso płacimy, to jest 50 zł, będziemy jechać 45 minut. To jest jedyny sposób dojazdu teraz tam. Dajemy jeden plecak na górę, bo tutaj za wiele miejsca nie ma w środku. Pan ma taką gumę, to jeszcze to przywiążę. Mari, masz tam dla mnie miejsce? Dawaj, zmieścisz się. Ja tutaj nogi przy panu O. będę miała. Trochę nas wytrzepie 45 minut, nawet do 50. Ruszamy! Widać tutaj spory ruch. Krótka przerwa na trasie, trzeba zatankować naszą furę. O, litrową benzynę. How much? 1 liter, how much? 50. Czyli jakieś lekko ponad 3 zł litr. Kolega bierze 2 litry albo i więcej. I jedziemy dalej. O, panie jeszcze tutaj skuter myją. Tutaj widać, że na całej trasie gdzieś tutaj osuwiska były. Zresztą widać, aż po drugiej stronie ziemia jeszcze leży. No trochę im zajmie czasu, zanim to ogarną. Świnia, ale wielka. Ja nie mogę. Fajnie, bo po drodze kolega się zatrzymał i jest tutaj jakiś zrobiony punkt widokowy, to w ogóle jest dom. Mówi, chcecie zobaczyć? No i patrzcie. I taki widok mamy z drogi. Pięknie, tarasy ryżowe. Kolega jeszcze coś tutaj, polewa. Wziął sobie od kogoś. Nie wiem co to było, ale coś tutaj sobie polał.
Tutaj ile ziemi się osunęło, z jednej i z drugiej strony teraz leży. Ten most też nie wygląda za ciekawie. Też sporo ziemi. Patrzcie, z jednej i z drugiej strony tak samo. Tutaj co się zadziało, jakie głazy pospadały. O, stamtąd gdzieś. Patrzcie na te kamienie. O, masakra, zanim oni to usuną tutaj, ten tak samo. Ile ziemi tutaj pospychało. Tutaj tak samo, stąd zleciało wszystko u góry. Jakie korzenie, drewno, drzewo. Tutaj też konkretnie porozwalało. Też ładnie musiało zjechać. Woda cieknie, nie wiem czy to z jakichś rur, czy tutaj było coś takiego jak jakaś rzeczka. Widzicie, tam jakaś chata stoi u góry jeszcze. Spójrzcie jakie to korzenie powyrywało. My musimy teraz wjechać na górę. Tam drugi tuk-tuk stoi i czeka, bo nie przejedziemy tak na zmianę. Tutaj całe drzewa pospadały. Widać niektóre już pocięte na kołki. Pewnie ktoś to sobie później pozabiera. No nie mogę, zobaczcie na te kamienie, tutaj jak to się osypało. Gdzieś stamtąd, tu widać, że ktoś mieszka przy drodze. Też taka stopka zbita. O, masakra. Kolejne kamienie na drodze. Tutaj widać, że już pospychane było na jedną i na drugą stronę. Dojechaliśmy do miejsca Batat Saddle, tak to się nazywa. No i stąd nie ma drogi dalej, musimy iść jakieś 40 minut. A to jechaliśmy tutaj w 52 minuty. Tak, pan mówił 40, coś tam, ale no jednak trochę więcej to zajęło. Tutaj jakieś biznesy się kręcą, nie wiem co to chłopaki, jakieś warsztaty mają, czy mieszkają też. No a jeszcze musimy podpytać, bo nie wiem, w którą stronę iść. Płacimy panu 800, czyli to było chyba jakieś 50 zł. Przejdę jeszcze się, zobaczę co tutaj się dzieje i będziemy szli już do naszej miejscowości. Ale tutaj same jakieś takie szopy pozbijane, to wygląda jak jakieś warsztaty ich, no pewnie część tutaj z nich też mieszka. Coś tam chłopak jakiś mały sika jeszcze, dobra. Nie zostajemy tutaj, idziemy. Zapewne w tym miejscu sobie gotują jakieś posiłki. Widać też duża patelnia. To mi wygląda na stół stolarski, aczkolwiek są jakieś głowy obgryzione z mięsa. Jeszcze kawałek mięsa wystaje, więc to pewnie oni zjedli, a nie, że gdzieś znalezione. Teraz dobrze możemy z bliska zobaczyć, jak idziemy na pieszo, jak to wszystko tutaj wygląda. No też z jednej strony i z drugiej jest przesunięte, a resztę, zobaczcie, tam ręcznie to robią. Z tego miejsca, o i z tego widać, że tutaj się to zarwało. A chłopaki tną na mniejsze kawałki teraz te drzewo. Tutaj dobrze widać jak to poszło. Z góry się zaczęło, przeszło przez drogę, bo tam wyżej jest droga, tutaj jest droga, tam szliśmy dopiero. No i tutaj na dół to zleciało. Tutaj zaraz zobaczycie jak się ładnie osunęło. To całe poszło. Podejdę bliżej, to będziecie też lepiej to widzieć. Zobaczcie, ta droga w ogóle nie jest przejezdna i dopiero ją odkopują tak, żeby mogli ludzie przejść. No sporo tej ziemi tutaj się osunęło. No nie ma jak, no przejechać nie ma jak. Droga cała zasypana. Tutaj jest jedna. Tam drugi sprzęcik pracuje. Poczekał aż przeszliśmy i dalej. O, jeszcze tutaj pozdrawia, zadowoleni. Patrzcie, tu jeszcze widać jak to się osypuje. No niebezpieczny teren. Tutaj drugi pracownik, też zrelaksowany. Jest jakiś bus, ale nie wiem czy to on nie utknął w tej wiosce, no bo przecież tam ta droga jest nieprzejezdna. Nie wiem czy on kogoś tutaj zabiera teraz. Gdzieś tam idziemy do tej wioski. I widzę już tarasy ryżowe, ale nie widzę jeszcze tego zniszczonego. Ten zniszczony ponoć jest najpopularniejszy, najlepszy widokowo. Jak na razie to cała ta trasa tutaj porozwalana, ale widzimy jakieś zwierzaki jeszcze na trasie. Indyk? Indyk. Indyk. Zauważyliśmy, że oni nie oddają tego starego sprzętu na złom, tylko on sobie tutaj stoi gdzieś na poboczach, tak jak ten. Kolejne osuwisko, tutaj chłopaki na motocyklach jeżdżą. No tam nie wiem czy przejadą, może. Widać, że ta droga była robiona jakiś czas temu i tutaj cały czas woda. No takie wodospady, wiecie, one się zdarzają, ale podejrzewam, że to było tak zrobione, że ta woda była dziś pod spodem drogi, gdzieś tam ściekała. Przez to, że to wszystko jest teraz zasypane, no to leci po drodze. Tu widać, że stary bus stoi, pewnie on już nie jeździł, ale go trochę przysypało też. Czy nie? Czy nówka? No nie, Czy no przysypało, koła są za Aha, on całe. on tylko tak wygląda teraz na taki brudny, bo pewnie tutaj dość sporo tego błota było. Widać, że te samochody utknęły, nie wyjadą stąd, tak byśmy przynajmniej obstawiali. Jeden ciężarowy, tutaj też jakiś jeep, no wszyscy czekają aż udrożnią tą drogę. Znowu tutaj chłopaki walczą z kamieniem, z jeepem, bo to pewnie pod spód powpadały te kamienie, no ten widocznie jeździł, skoro chcą go odkopać. Chłopaki walczą z tym kamieniem, no prawie udało się go wyciągnąć, jeszcze później kilka małych będzie. Ten też widać zasypany był przez błoto. Już mieliśmy iść, a widzimy, że chłopaki wyciągnęli ten kamień już spod spodu. Ten jeepnet znowu, patrzcie, zjechał na tyle, że wjechał w tego busa. Ten bus pewnie też tutaj stoi od momentu, kiedy to się wszystko osypało. Welcome to Batat. Wygląda na to, że dochodzimy, ale czy do wioski już dochodzimy? Jeszcze.
Będziemy, tu się kończy droga i stąd normalnie, znaczy do tego miejsca mogą dojeżdżać te jeepy właśnie i tuk-tuki, myślę. Tak, a dalej tu jest ten już, parking. Myślę, że tutaj parkowały, bo tam nawet nie ma jak Mhm. dalej wykręcić. a dalej trzeba już iść nieutwardzoną drogą, z tego co widzę. Tak, ale musieliśmy trochę dalej przejść, bo tam nie była przejezdna, widzieliście, ale tutaj też, patrzcie. Widać, że tutaj było pobocze zrobione, można było się wyminąć, a to wszystko się zarwało, poleciało w dół. Włączyłam stoper, jak zaczęliśmy schodzić z góry. No i równe 40 minut nam to zajęło. Wiadomo, my się zatrzymywaliśmy, teraz tutaj z 5 minut postaliśmy przy tym samochodzie, no ale tak około 30-35 minut trzeba liczyć. I jeszcze tutaj od tej drogi do wioski pewnie około 20. Ten też lekko zasypany, jeszcze w tym błocie. No i w tym miejscu kończy się ta droga. Ale widzę, że tutaj też się coś osunęło, nawet na tej takiej polnej drodze. Tu widać samochód. Ale kojarzysz, na górze były betoniarki, to może będą kończyli tę drogę. To dalej chcieli ją robić albo robili, no i przyszły ten deszcze, huragan. No i nie byli w stanie, bo widać ta ciężarówka, no to myślę, że ona tutaj chyba nie od zawsze stała. No myślę, że tak, może coś tu No. było. No i stoi, nikogo nie ma, więc ona tutaj pewnie już dłuższy czas stoi. Przejazdu też żadnego nie ma, blokuje, bo tu jakąś terenówką to jeszcze może by dało radę przejechać. Tu jakaś maszyna przewrócona. Tak, i Zwykłe. tak pewnie było, bo tutaj też betoniarka stoi, tam jakieś supy już zrobione. Zeszliśmy już z tej błotnistej drogi na taką betonową ścieżkę. To już pewnie do wioski tak będzie. Słyszycie? Coś się musiało osunąć dalej. O masakra. Słyszycie? O kurde, kawał ziemi musiał się osunąć gdzieś. Ale numer, widzicie, tu idziecie teraz i nagle może was nie być. Dobra, wejdę tutaj, zobaczę, może gdzieś widać. Pewnie jakiś kurz zaraz będzie. Odsłuchałem ten film, no znowu z jakimś dźwiękiem gównianym się to nagrało. Ale no właśnie, no dobra, już nie o to chodzi, już nie ten dźwięk, ale znowu się tam to osypało gdzieś, no masakra. No. No także ja szłam tutaj, jechaliśmy Cały i... czas coś tam słychać jakby. Słuchaj. Miałam taki niepokój trochę w sobie, lekkie adrenaliny, to uczucie, no, że w każdej chwili to może się zawalić. Zresztą tak jak w Peru, nie było jakichś, Znowu słychać. tak, nie było jakichś deszczy, nie było nie wiadomo czego, a my przecież przeszliśmy i chwilę przed nami musiało być to osuwisko, nie wiem, czy kojarzycie ten film, jak szliśmy na Apurnę i Na no i Machu droga, Picchu. albo wracaliśmy. Na Machu Picchu, nie na Purnie. O jest, tak, w Peru no, na Machu Picchu. I Cały czas teraz to słychać. mocno, no. Także no właśnie, gdzieś może coś tam ruszyli tą drogę i gdzieś zaczęło znowu się sypać od góry, no kto wie. W każdym razie tak, co chciałam powiedzieć, że no takie coś nie zna dnia ani godziny i w każdym momencie to może się stać. Także wtedy w Peru, no naprawdę, kto by z tym, jakby nikt o tym nie myślał, a to się musiało stać, nie wiem, z 15 minut, 10 minut przed nami i samochody już nie mogły przejechać. I znowu mamy znak, że to jest ta miejscowość. Tutaj już widać jakieś tarasy ryżowe, ale to jeszcze nie jest wioska i jeszcze nie te, które chcemy zobaczyć. Gorąco się zrobiło. Tak, na krótki Teraz rękaw. to na krótki rękaw, na krótkie spodenki. Wczoraj tak wieczorem, no było na dłuższy rękaw już. Ale wczoraj w teraz- dzień nawet były chmury Mhm. takie większe i padało cały czas. A dzisiaj mamy słoneczko pięknie. Na środku jest punkt, z którego startowaliśmy. Tutaj na środku widać, tam jeszcze koparki pracują, a my jesteśmy tutaj, patrzcie. Kawał drogi musieliśmy zejść. Tu jest Tutaj. Marika już blisko. Jeszcze jakiś motocykl słyszę. Myślę, że to nie motocykl, tylko generator. A może też tak być. Może Czyli tutaj prądu nie prądu. ma w wiosce też. No. Droga prowadzi przez jakiś sklepik. Wygląda na to, że my wchodzimy już do wioski. O, tu Hello. można sobie coś kupić. Pan w masce siedzi. Od razu jakieś pamiątki pod turystów. Przy wejściu do wioski jest taka budka, w której trzeba się zarejestrować, wpisać do książki i zapłacić 50 peso. Peso za osobę. Tak. Dostajemy taki bilecik oficjalny z wejścia. No i teraz możemy oficjalnie wejść już do wioski. Czyli oficjalnie jesteśmy już w wiosce. Sprawy finansowe już załatwione. Idziemy teraz do centrum tej wioski zobaczyć, jak to wygląda. Patrzcie, jak te chaty tutaj wszystkie zbudowane na zboczach. I jesteśmy, to są te najpiękniejsze tarasy ryżowe. Oczywiście teraz nie ma ryżu, bo nie jest pora na to, ale tutaj widzicie, jak zjechało. To pewnie o tym nam pani mówiła. Aż tam na dole widać, że jest zniszczone kilka domów. Teraz lepiej widać, jak te domki niektóre zniszczone. My nie mamy hotelu, więc idziemy popytać w kilku miejscach, jakie są ceny, jakie warunki. Teraz po dosyć stromych schodkach musimy zejść na dół. No i właśnie w poszukiwaniu tego hotelu, ale jaki widoczek. Idziemy z panią zobaczyć pierwszy pokój. Szefowa opadła z siły. Zaraz kawkę przyniosą, zamówiłem. O, Oj, A dzisiaj tam trzeba koguty mnie zejść na dół. budziły cały czas. no budziły koguty, ale coś tu nadciąga, patrz. No jakby deszcz, nie? Jaka chmura, jakby deszcz miał zaraz padać, a my mieliśmy tam iść w dół zobaczyć. Zaraz wam jeszcze pokażę pokój. Tak wygląda nasz pokój. Za 1000 peso, oczywiście prądu nie ma przez te huragany. Pani mi, że około miesiąca może nie być. Kibelek widać jakiś nowy, prysznic też tylko zimny, dobrze, że woda jest.
bo nie ma jak go nagrzać. No i zostajemy tutaj jedną nockę przynajmniej. 2, 3? Zobaczymy, nie no, bez prądu to też tak ciężko. Co prawda prąd tutaj można, z Tak. tego co słyszeliśmy w urzędzie miasta, podładować. Tak. Teraz przestał Tu działać, jest urząd. tak, przestał działać generator, no ale jeszcze będzie włączany na pewno, więc jak coś. I podobno jakieś bony na internet też można kupić, bo tu nawet zasięgu z Takie telefonu maszyny nie ma. są, kiedyś wrzucaliśmy. A. Maszyna, wrzucasz tam No tak. ileś peso i masz. No tak, także tutaj gdybyście przyszli tak właśnie jak Menachibu trafił, no to nie ma zasięgu. I zaczęło nam padać. Mamy teraz czas chociaż na kawę, zaraz pani przyniesie. Mari coś czuła, że prądu może nie być i patrz, zabrała takie przekąski jeszcze, żebyśmy tu nie zginęli w razie co. To jeszcze salonikowe rzeczy są. Chipsy, jakieś ciastka, o to też jakieś ciastka. Tu te skórki są najlepsze, świńskie. Mamy już naszą kawę. Mari jeszcze wrzuca sobie te mleczko. Papierek. Może kupimy sobie jakiś room i będziemy tutaj siedzieć, podziwiać ten widok i 2 dni zostaniemy bez prądu. Co ty na to? A jak nie ma prądu, to wiesz co się robi? No ja wiem, ale my mamy takie rzeczy, żeby nie było tych dzieci. Korzystamy znowu ze słonecznej pogody, no i wylatujemy dronem. Wyleciałem z tego chodnika, więc to było bardzo wąsko, ale ryzyko się opłaciło. Ale teraz super te chmury tam wyglądają. Po latach Marcin będzie próbował znowu wylądować na tarasie. No. Pięknie wleciał jak do siebie do pokoju. Batę, Marcinku. Brawa. Super. To teraz zbieramy się. Odpoczęliśmy Idziemy tam, chwilę. gdzie latał dron. Dokładnie. Ruszamy w trasę. Słońce nam wyszło, ładna pogoda się zrobiła. Plan jest taki, żeby zejść tam w dół na początek do tej wioski, więc startujemy. Na razie po schodach będzie pani mówi, zejdźcie tu po schodach, a później się pytajcie, bo będziecie musieli przechodzić koło domów. I to na tyle tych schodów dosłownie. A tutaj chyba A tu teraz jest w jakaś lewo. ścieżka, tak, tam trzeba iść. Dość strome schody, więc przygotujcie się na to. Tutaj jest mokro, więc no buty to też jakieś obowiązkowe, nie w klapeczkach na pewno. Dobrze pani mówiła, że trzeba tutaj dookoła chat chodzić. O, teraz takie przejście po deskach. Też na zmianę trzeba. Pani nas puszcza. Dobra, idziemy. Thank you. Tutaj następne chaty. O, też tutaj ładny widok. Tutaj też zobaczcie, drzewo spadło. Tutaj komuś chatę rozwaliło. Te gałęzie poleciały. No na szczęście nie ten cały konar, tylko jakieś tam już gałęzie. Po drodze mijamy homestay. No i patrzcie, są skromniejsze warunki. No też jest, że Wi-Fi, ale tutaj nic nie działa, jak nie ma internetu. Tam na tym widzieliśmy... Nie ma prądu, nie internetu. Prądu nie ma, tak. Na urzędzie widzieliśmy, że jest Starlink, więc może być, ale patrzcie, za Mariką, jaki widok.
Piękna sprawa. No właśnie, chciałem tylko dokończyć, że też są tańsze budżetowe niż nawet te 60 zł. Sprzątanie trwa w dobre. Takie drzewo trzeba znosić teraz, gdzieś tam pewnie spadło. Po takich schodach trzeba schodzić, to specjalnie zrobione są większe kamienie, które wystają. No i nie trzeba ekstra schodów robić, tylko po prostu przy robieniu tego murku już coś takiego powstaje. Jak powiem, że pionowe, to skłamię. Ale mało brakuje, żeby były pionowe. Prawie jak drabina. Tamte niżej jeszcze bardziej strome. Sporo piesków tutaj biega, ale te są przyjazne, nawet nie szczekają. No i ciągle mamy ten widok przed nami. Jesteśmy już na poziomie tych tarasów ryżowych. No wyobraźcie sobie, jakby tutaj wystawały złote kłosy ryżu. No ale nie ma. My o tym wiedzieliśmy, już to wspomniałem. No my idziemy teraz do tej wioski tam. No i co widzimy, że będziemy musieli właśnie takimi ścieżkami tutaj przechodzić na brzegach tych basenów. Zwróćcie uwagę, ile tu jest śmieci. Nie mówię o jakichś tam papierkach, tylko o tych konarach, korzeniach. Panie tutaj widać teraz sprzątają. No pewnie to są ich pola. Z drugiej strony też dobrze widać, ile tego naniosło. Tam jest w ogóle osuwisko u góry, pewnie tam się zawaliło też. Zejście z jednego pola do drugiego czasami musi być, właśnie, po tych kamieniach, tak jak wcześniej Wam mówiłem. To im się wydaje, że różnica jest czasami 3-4 metry między polami. No Zobaczcie, tak jeszcze Marika ja jest nie teraz... pewnie, bo te kamienie, no nie wiem, które na przykład mogą się kołysać, nie kołysać. Mariki głowa akurat była wtedy na poziomie tamtego pola, a teraz, no myślę, że ze 4 metry. Pani nam pokazuje tutaj ten mostek. No widać, nie rozwaliło tego mostu, a może i też jest nowy, bo wygląda, patrzcie, to wygląda jakby świeżo cięte kołki. Jak są pola ryżowe, to musi być woda i ta woda pewnie wpływa na te baseny, oczywiście jak są otwarte, no i gdzieś tam sobie w dół cały czas płynie ta rzeczka. Te tarasy wyglądają jak mury obronne w niektórych zamkach. Dochodzimy już do tej wioseczki. Tu widzę jeszcze jakieś na mojej drodze kaczki, dziwaczki. No uciekać, to wy do wody wejdziecie, nie ja. Ja tam nóg nie będę moczył. Kaczuszki, z drogi proszę. No. Sio. Do wody proszę, będzie łatwiej. Dawaj kaczor, zabieraj swoje panienki. Taki wkurzony na mnie widzę. O, no kaczor. No i co? Zaraz mnie zaatakuje. Doszliśmy do tego miejsca, co Wam pokazywałem na początku, że się ta ziemia osunęła na tych polach ryżowych. Zobaczcie, te kamienie aż są tutaj. To jest dokładnie tu, ale znowu nam deszcz zaczął padać, musimy się gdzieś schować. Patrzcie, jeszcze chowają szybko ryż, bo był do wyschnięcia pewnie. Panie ryż schowały do tego domku na palach. Podpytałem, czy ktoś zginął w tym czasie i pani mówi, że 2 osoby. Tam jest taki domek był i to się osunęło i ten cały dom spadł. Zresztą drugi tutaj ten też widzicie wisi, a nasz hotel jest gdzieś tam u góry. I to widzicie, mogło się to zdarzyć wszędzie. W tym miejscu trzoda i takie zwierzaki jak kury czy kaczki to podstawa. No bo skąd tutaj mięso? Też przynieść to też drogo. Też spytaliśmy, ile woda tu kosztuje. Normalnie kosztuje 20 gdzieś tam w tej wiosce, co dzisiaj startowaliśmy, a tutaj pani chce 4 razy więcej. A 20 to jest raptem Złote 20. 20, tak, lekko ponad. No to pani tutaj chce razy 4. Pani też myje gary tutaj w misce, a to akurat palnik od palnika, wiecie, tam się stawia garki. Tam indyk, tam znowu mama z małymi kurkami, tutaj kaczki. Jesteśmy na końcu tej wioski, teraz mamy wgląd na całą wiochę. No tam są u góry jeszcze te domki. Tam jest to, co się zawaliło na środku u góry. Tutaj widać też jakieś 2 domki powstają. Tu zrobione jakby, to wygląda jak jakaś wyspa. Też bardzo ładne kolory, nawet palma się znalazła. A tutaj, zobaczcie, mamy ryż posadzony i te pola tak by wyglądały. Więc wyobraźcie sobie, że tutaj jest teraz szaro, a one wyglądają wszystkie tak. Więc trzeba przyjechać w innym terminie. Z tego, co słyszałem, styczeń, luty sadzą, czerwiec, lipiec ścinają, więc w tym okresie jak przyjedziecie, to na pewno będą lepsze widoki niż my mamy teraz, choćby takie. Musimy wejść na kolejny basen wyżej, no tutaj myślę, że jest jakieś 2 metry wyżej.
obraz trasy, właśnie tak wygląda. Tu są jakieś schody, bo chcemy dojść tam na górę, a tutaj są jakieś schody, tam są jakieś schody, no i tutaj są, no obstawiamy, że tu, bo tutaj też u góry widzimy. Wydaje mi się, że tędy, tyk, tyk, tyk i tam są takie małe schodki wystające właśnie z boku, tak jak już nieraz wchodziliśmy i później tam powinny być chyba już schody. A jest tam przejście z tego No tak basenu? mi się wydaje, właśnie te takie małe schodki boczne, tak jak tutaj No ja wchodziliśmy. widzę je, ale czy tam jest przejście do tego? A, No właśnie, bo tu basen jest, więc zaraz zobaczymy, wejdziemy wyżej. Kamień jest, są te schodki, tak, tylko tam uważaj, Mariczka, bo Tu to może pręty. być zaraz skąpana dupa w tej wodzie. To gorzej, bo to błoto takie, wiecie, tu nie jest głęboko, ale że wpadnie takie po kostki w te błoto jeszcze dupą, to jest. jest. Dobra, teraz ja. Mari dała radę, nie zmoczyła się. Teraz ja. Jak kozica. Jakbym tu już kiedyś był. Trochę Was pomęczę tymi tarasami, ale stąd jest piękny widok. Już Wam wspomniałem, wyobraźcie sobie zielony kolor tutaj wszędzie, tak jak w tych małych basenach teraz. Pięknie to wygląda. No i szkoda, bo tutaj znowu, patrzcie, zniszczone tarasy. Tam były jedne, tutaj drugie. Przygotujcie się na niezłe wspinanie. Zadyszka. Pionowa ściana prawie. Pamiętacie z ostatniego odcinka, jak Wam mówiłem, że oni sobie tymi linkami ciągają różne produkty? No to tutaj patrzcie, na kole macie, jest motocykl, silnik, wszystko jest, tylko nie ma przedniego koła. Odpalają tutaj taki sprzęcik i ciągają. To zaraz wejdę, patrzcie, i ciągają. To tam pewnie jakaś budowa jest albo coś, w sumie nie wiadomo. Ale to jest tak, patrzcie, to jest tak nisko tam, że to dotyka tej trawy cały czas. Doszliśmy też do tego, no nie wiem, ja obstawiam, że to jest hotel, to jest ten z niebieskim dachem. Piękna sprawa i zaraz Wam pokażę. No naszym zdaniem to będzie najlepszy widok. Tutaj będą pewnie pokoje albo restauracja, a u góry też jest jeszcze jedno piętro, czy dwa nawet. No i patrzcie, to będzie najlepszy widok na tą całą wioskę i na te tarasy ryżowe. Podjęliśmy odważną decyzję, że wchodzimy właśnie po tych schodach, których Marika zaczyna wchodzić na punkt widokowy. Tam na samą górę. Będziemy mieli piękny widok. Mamy jeszcze 3 godziny takiego słońca, że na spokojnie możemy wrócić do naszego hotelu, także śmiało. Obstawiam, że to jakieś 20-25 minut i będziemy na górze. Czas start. To ustawiam stoper. Okej. Jak Może. byliście na Machu Picchu, no to te schody są podobne. Oczywiście to nie jest z kamienia takiego wykłutego, to jest wylany beton, ale wygląda podobnie. Nie wiem, czy jesteśmy w połowie, bo ciężko tutaj złapać jakieś odniesienie. Mamy taki widok. O, Oj. tutaj jest ta droga. Nie widać w ogóle tego domku, więc nawet nie wiem, gdzie jestem. Weź to wejść, ale coś czuję przy zejściu, to ja będę Tak. płakała. No, tutaj, Pionowe schody i tą widać jakby ten tak. spad. Ojej, już nogi się trzęsą. Ale z tym widokiem będziemy schodzić cały czas. 15 minut nam zajęło wejście. Oj. Zgrzana Marii, ja też zgrzany, a taki mamy widok. Podobny, ale jesteśmy już dużo wyżej. No i tutaj widać te kamienie, to kojarzycie, co tutaj było. A jakbyście chcieli iść na wodospad, no to za tym niebieskim domem jest taka ścieżka. No my myśleliśmy, że tutaj mapa nam pokazywała, że mamy iść na górę i gdzieś za tą górą będzie zejście. No niestety. Zobaczcie, kogo spotkaliśmy. Kolega ma na koszulce Poland Tour Guide. A to tylko dlatego, nie, że jest z Polski, tylko że ma na imię Poland. Dobra. Team Justin. No widzicie, ale na imię ma Polak, no Poland. Wodospad, który teraz ma kolor czekoladowy, jak tu nam Pan powiedział. Tak wygląda w rzeczywistości. Mocny, silny. No jak Wam wspomnieliśmy, trzeba zejść obok tej niebieskiej chatki w dół, w dół, w dół. Gdzieś tam później znowu w górę i on jest z drugiej strony. Podpytaliśmy jeszcze tu jednego przewodnika. Powiedział, że 3 minuty w górę Polaka. Polaka będziemy mieli jeszcze lepszy widok, więc idziemy. Taki mamy widok z samej góry. Inna perspektywa, tam jest ta wioska na środku. Uciekamy z tego punktu widokowego tutaj niżej do tej szopki, schować się, bo znowu deszcz zaczyna padać. Przeczekamy ten deszcz w tym miejscu. No też piękny widok. Szaro, zimno, do hotelu daleko i nie wiadomo gdzie, bo gdzieś tam, nie widać go nawet. No tak się nam rozpadało tutaj ostro. No i na razie, no kurczę, Jakby nie robi się jaśnie No. z jednej i z drugiej strony. Szaruba niezła. Przesiedzieliśmy tą pogodę, jak już nie padało i teraz znowu zaczęło kropić. O nie, patrzcie, nie widzę. Teraz chyba znowu przestało. O, no to super. Zresztą nawet gdzieś tam dalej słońce wychodzi jeszcze, bo tam gdzieś za górką zachodziło te słońce. Dobra, schodzimy. Tam dookoła jest droga. Dowiedzieliśmy się od Polaków, którzy też tutaj są, taka 12-osobowa grupa. Tam gdzieś mieszkamy, no i właśnie oni gdzieś przez te osuwiska szli, tam gdzie te domy są pozawalane, no i oni właśnie gdzieś tutaj przeszli dookoła na górę, no i teraz na dół już zeszli. O, tam jesteście. Pozdrawiamy, jak oglądacie nasze filmy. Tam są Polacy, my też tam idziemy. Kolejna chmura nadchodzi nad te pola, tam już nic nie widać. Tutaj widzimy całą grupę Polaków. No i oczywiście pozdrawiamy!
Teraz schodzenie w dół zajęło nam 11 minut. Tak, ta cała trasa. A wchodziliśmy, przypomnij, 15? 15. chyba. Także na spokojnie każdy da radę. No teraz trochę już widzimy różnicę, na przykład tutaj jest takie się błoto robi, popadało, a było tutaj w miarę przyjemnie ślisko, sucho. Tak. ślisko. I jest teraz ślisko, także trzeba uważać. No i tutaj niektóre te punkty już bez poręczy pod koniec, to mi tak się nogi trochę trzęsły, ale daliśmy radę, jest ok. Jeszcze kawałek drogi, ale znowu pada. Cały czas pada. No. No. Tutaj lekkie wyzwanie, no bo ta ściana, akurat Wam pokazywaliśmy w tamtą stronę, pionowa, nie ma się czego złapać, więc zejście też jest trudne. W górę łatwiej, w dół teraz nie ma się czego złapać. No, powiem Wam, tam taki kawałek, co taki pionowy był. Nogi się trzęsły? No, nogi się trzęsły, tutaj też nie lepiej w sumie. Teraz jak popadało i ślisko. Tak, to już końcówka, tam do wioski już będzie łatwiej. Okej, Jest, chyba dobra. jest. Mari, dałaś radę. Juhu. Superancko. To już ostatnia przeszkoda, Mari. Och. Tak mi się wydaje. Dzisiaj Nie, jeszcze tam jest zejście. Przeszkód to przeszkód. Gdzie zejście jeszcze? Jeszcze jedno tam po lewej stronie, tak. O masz. Ale później już będzie tylko pod górę. To jest najpiękniejszy spot w tym miejscu. Ładnie to wygląda. O, jeszcze jakaś kurka sobie tam chodzi. I jesteśmy już z powrotem w wiosce. Patrzcie, takie chaty tutaj są. Nie wiem, czy to służy jako spichlerz, czy ktoś tutaj mieszka. matko. Bo wcześniej widzieliśmy, że ryż właśnie chowali. Więc możliwe, co tam, Marikocha poszła? Na czymś takim, mały stopień. No, nie Wszystko zauważyłam okej? stopnia. No, okej. To dobrze. To tu zobaczymy, czy coś jeszcze trzymają. Nie ma nic. Jakieś kurczaczki małe słyszę, ale nie widzę. Gdzieś słyszę piszczą. Tu też nic nie ma. Mari została. Ja chciałem jeszcze ten kościół zobaczyć, więc poszedłem inną drogą, ale znowu mocno się rozpadało. Nie wiem, czy tam do środka można wejść. Zaraz zobaczę. I tyle z tego kościoła. Pocałowałem tylko klamkę. Tu jest napisane jeszcze. O, patrzcie, no ale niestety pada mocno. Muszę tu chwilę poczekać, albo gdzieś tutaj śmignę tą drogą i wyjdę z drugiej strony od Mariki. Chwilę posiedzieliśmy przy tej rodzinie, pozwolili nam się schować i ten dom ucierpiał też, jak ta ziemia tutaj się osunęła. Zresztą widać sporo kamieni. Te kamienie, które widzieliście u góry, no to one tu przeleciały przez dół. Oni mieli szczęście, tak mi się przynajmniej wydaje, że tutaj jest otwarta przestrzeń, bo często tak budują domy właśnie, o tutaj też widzicie. No i to wszystko poleciało tutaj w dół. Wcześniej tego nie widziałem, ale patrzcie, po zbiorach oni chowają przed deszczem ryż. I ciekawe, czy co, oni na obiad potrzebują, biorą sobie, łucą i zajadają, bo on jest suchy. On musiał być zbierany gdzieś koło lipca. Czerwiec, lipiec, sierpień, takie miesiące, ale on już jest suchutki. Pewnie potrzeba, pyk, pyk, pyk i gotują. Mari już po drugiej stronie mostka, teraz ja. No teraz to jest ślisko i błoto na tych deskach. W tamtą stronę szliśmy, to było słonecznie. O, nie tak źle. Dobrze się trzymają. Rzeczka płynie w jedną i w drugą stronę. Gdybym nie wiedziała, że to droga, to bym tędy nie szła. Gdybyś wcześniej nie szła tędy, kto byś nie wiedziała. No tak, bo tutaj to jak nie wygląda, jakby to były schody, po prostu jakieś kamienie. Też się tutaj za Mariką osypały kamienie. Powiem Wam tak, rzeka to życie, wiadomo, ten ryż rośnie dzięki tej wodzie, ale czasami właśnie jak przychodzą takie chwile jak te, no to rzeka nie pomaga. Czyli co, Mari? Rzeka daje i odbiera. Żywioł, istny Żywioł. żywioł. Chciałoby się powiedzieć ostatni widok na tą wioskę, ale nie, bo będziemy to widzieć, aż słońce nam zajdzie. Jedyne co nam zostało, to wejść po tych schodach. No i tutaj zaczynamy wspinaczkę. Maria, odpalaj stoper, zobaczymy ile nam zejdzie. Tego nie widzieliśmy wcześniej, patrzcie. Cmentarz sobie zrobili przy chatach. Tu jest jedna trumna, pewnie w środku, tutaj druga. Całe groby. Ale Wow. numer. No. Tu są drzwi, otwierają, pewnie dokładają, bo tak mi się przynajmniej wydaje. Zastanawiałam się wcześniej, gdzie oni tutaj chowają ludzi, bo tak samo w tej wiosce, co byliśmy wcześniej, powiedzieli, że nie palą tutaj z racji po prostu kultury, religii, ciał, więc nie ma kremacji, ale żadnego cmentarza po drodze też nie widzieliśmy. Nawet w takich miejscach pod chatami się poosuwało. To widać na skalę było zrobione, ale też ładnie posypało się. Tutaj możecie zobaczyć kolejny grobowiec. Wyżej jest kolejny. Tam na środku biały też grobowiec. A tutaj od razu naprzeciwko ludzie mieszkają. No i zobaczcie. No tutaj lekko się coś osunie. No i te belki, na których się trzyma ten dom, ten ganek, no to wszystko leci w dół. Tutaj od małego już się ciężko pracuje. Z takim workiem mały chłopak idzie na dół. Teraz dojrzałem, on ma kilka zgrzewek Coca-Coli w środku. Lekko pewnie nie ma. Chłopak sobie zrobił teraz krótką przerwę. Tutaj dobrze widać, jak robili nową wylewkę. Podłoga jest zrobiona, to wszystko podparte na takich kołkach. Tu pewnie było podobnie, tylko że to już wszystko stoi. Wcześniej były kaczki, teraz koguty na drodze, a tamten ze sznurkiem biegał, wiązany pewnie był. Był, ale już nie jest. No zerwał się. Tamten też ma coś na nodze. Albo spuszczają, żeby sobie pojadły trochę. Widzę, że pani coś tutaj ugniata z ulicy.
Więc idę zaraz zobaczyć, co to jest. Pani nie chciała być nagrywana, mówi nie nagrywaj mnie dalej, mówi. I pani tutaj ma ryż, będzie go później gotowała, tylko najpierw musi rozdrobnić. Nie wiem, czy to będzie na jakąś kaszkę, czy co, no bo przecież normalnie ryż można by było ugotować, a tak trzeba go rozgnieść. Pani dobrze tutaj kamerą operuje. Ciężka praca. Ja jeszcze zgrzany po tej górce. Teraz to ja już wiem, dlaczego pani to ugniata. Ten ryż, co wam wcześniej pokazywałem, że on jest cały jeszcze taki z tymi łodygami, to tutaj jest oskubany, ale w tych łupinkach. I pani teraz te łupinki rozwala, żeby wydobyć ryż. Szybko, szybko i się zgubiliśmy. Poszliśmy nie w tą drogę, co trzeba. My do góry, a my musimy iść w tą drogę. Tutaj też widać skromne chaty. Te są jakieś starsze, jeszcze poukładane strzechą na górze. Dobra, jeszcze kawałek gdzieś. Marii mówi, że jest fajnie zielony. Telefon trochę tego nie oddaje. Ale jest. Musicie nam uwierzyć to na słowo. Zmęczona? Zmęczona, idziemy? Jeszcze chwila. Ile idziemy? 20 minut, no teraz nie chcę się włączyć. Ale 20 minut było, jak przed chwilą patrzyłam. Jesteśmy już pod naszym hotelem. 20, prawie 4 minuty. Tak, szybko nam poszło. Deszcz znowu zaczął padać, ale tu jest miks. Chyba z 10 razy dziennie pada i przestaje. Tak. Ja miałam taką ochotę iść na ten wodospad, ale w sumie dobrze, że nie poszliśmy, bo teraz jakby nas tam złapało, a już tutaj była taka droga. Tak, tam ponoć droga pozawalana była i trzeba było Tak. gdzieś tam się przeciskać. A tutaj już tak się ślisko zrobiło, więc jak jeszcze popada, to będzie jeszcze gorzej wejść, a no wiadomo, w tych butach to też łatwo się poślizgnąć, więc tak, na następnym raz będzie. Idziemy odpocząć na górę. Jesteśmy już na tarasie, aż sobie Marii usiądę teraz. Chwilę, siadaj może na kolano, jak chcesz, czy postoisz. 4 godziny nam to zajęło, ja to się od razu opaliłem, to nie od wody. No, Marcin tutaj całe O. czerwone. Niby świeciło lekko, ale złapało dobrze. Tak, 4 godziny i tak jak Wam wspomnieliśmy, że można by było przejść tutaj górą i wrócić tą inną drogą, aczkolwiek wydaje mi się, że też ta droga, którą zrobiliśmy, przejście przez tę wioskę, też fajnie, bo my tam trochę podronowaliśmy, przeszliśmy się, całkiem inne moim zdaniem wrażenia też i widoki, jakbyśmy tędy szli, no i teraz właśnie ta pogoda też jest całkowicie inna, ale mówię, no fajnie, Tamto dookoła raczej po błocie cały czas. tak. A tutaj tak w miarę spokojnie, no wiadomo, teraz pada, więc jak pada, to nie polecam tej trasy i pamiętajcie też o dobrym obuwiu, bo no, poślizgnąć się łatwo. Marii bawi się Ormaj. jeszcze z dziewczynką, tutaj córka właścicielki. I wzięliśmy sobie tylko wodę. Taka woda kosztuje litrowa 5 zł, wychodzi 80 peso. Mała jaką ma zabawę, on z gumki strzela w Marikę. Powtórzę się, ale dobrze, że wróciliśmy, bo to nie zamierza chyba teraz już przestać. Konkretnie pada. Prądu nie ma, więc nie możemy odpalić sobie tutaj wody. Tutaj jest coś takiego, że grzałoby tą wodę, ale nie ma, więc musimy skorzystać z czegoś takiego. I tutaj będziemy polewać. Takie warunki dzisiaj. Jak gdzie to było? W Kolumbii podobnie było. No i oczywiście Indie. Jak tam, ciepła woda? Powiem Ci, że rzeźka z gór. No ja już umyłam wcześniej. A pani przyjdzie zapytać, co się stało. Powiem, odważnie to zrobiłeś, bo ja jak myłam nogi, no to sobie delikatnie tam polewałam, sprawdzałam, czy ciepła, czy nie, a to od razu na głowę wszystko. Ale dam Ci taką wskazówkę. Po trzecim takim kubeczku już jest lepiej. Tak jak się wchodzi do morza, na początku jaja się kurczą, a później już jest okej. Bierzemy sobie jeszcze kawę przed kolacją, idziemy ten widok podziwiać. Marii, ty co? Kawa czy herbata? Kawę, ale neskę. Zamówiliśmy nasze jedzenie, pani powiedziała od 30 do 40 minut. No i my podziwiamy ten zachód. Słońca można było powiedzieć, ale słońca nie widać. Po prostu będzie się robiło coraz ciemniej. Tarasów już Wam nie pokażę, bo jest tak ciemno, że nic nie widać, ale za to Wam pokażę, co my dzisiaj zjemy na kolację. Jest ryż, pani powiedziała, że z tych tarasów organiczny. Mamy kary kurczakowe. Marii ma też taką samą porcję ryżu i adobo chicken. Też ziemniaczki jakieś widzę, smacznego. Smacznego. Jeszcze pytałam panią o pierś z kurczaka, bo wiecie, że ja jestem fanką piersi z kurczaka, ale pani powiedziała tylko udo i... Z tej całej nogi tak, się wycinają. z całej tak. nogi. No więc takie mamy kawałki. No Zaraz zobaczymy. się podzielimy. Mhm. Te kary wygląda fajnie, ale podpytałem pani wszystko z proszku. Nawet mleczko kokosowe z proszku. Na Filipinach lubią proszek. Smacznego. Smacznego. My już w łóżku i no nie idziemy jeszcze spać. Jeszcze mamy na Netflixa ściągnięte jakieś rzeczy, takie, że można oglądać bez internetu, więc obejrzymy sobie jakiś film. Zobacz, jak ja się opalił. No Tu mam białe. Tu moje bielactwo widać. O. Tak.
No i Jakbym szyję okulary masz miał. bardzo Szyję. też opaloną z tyłu. Mhm. A po mnie tak chyba mało co No widać. nie złapało cię. Zrobiliśmy dzisiaj 10 km, fajny spacer. O, super dzień w ogóle dzisiaj cały. Tak, piękne widoki, fajnie było. A teraz leżymy już pod kołderką, jest koło 20. Świeczkę pani nam przyniosła jeszcze z telefonu, latarkę teraz odpaliliśmy. Prądu nie ma, no jak wspomnieliśmy, w No tej tak. wiosce nie będzie z miesiąc pewnie. I co tutaj robić? No, odpalamy Netflixa, póki jeszcze bateria w telefonie działa. Tak, on akurat mało zeżre. Jutro mamy nadzieję, że gdzieś tutaj włączą generator i będziemy mogli sobie podładować. Tak nam pani powiedziała, że w tym urzędzie tutaj taka szopa stoi, więc że tam może będzie. Ale to zależy też od tych, co tam są. No to co, w sumie jeszcze raz. Wielkie dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć! Pa!